Drodzy Państwo, kolejne wejście ekspresowym tempem, prawie tak ekspresowym jak ekspres Poznań-Grudziądz. Dlaczego akurat Poznań? Bo gość kolejny, który jest dzisiaj z nami, właśnie z Poznańskiego Ośrodka Akademickiego pochodzi. Mogliśmy dzisiaj, ja niestety nie, Państwo, którzy byliście na sali, wysłuchać bardzo ciekawego wykładu, który dotyczył ważnych kwestii. Innowacyjny program ECMO dla Wielkopolski DCD, czyżby zaprzepaszczona szansa. Taka teza wykładu została postawiona przez pana doktora nauk o zdrowiu, pana Marcina Zielińskiego z Zakładu Ratownictwa Medycznego Katedry Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Witam pana, panie doktorze, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Taka trudna teza na start od razu. Wychodzi pan z wykładem, mówi pan, w wykładzie jest nazwa urządzenia, technologii, procesu terapeutycznego pacjenta i od razu coś zmarnowaliśmy? Tak grubo na start. Tak kontrowersyjne, jak najbardziej, tu się z panem zgodzę. Natomiast dlaczego taka, a nie inna teza? Program, który został rozwinięty, który został stworzony autorsko w Wielkopolsce dla zastosowania krążenia pozaustrojowego w kilku dziedzinach: leczenia ostrej niewydolności oddechowej, leczenia ostrej niewydolności krążenia, w hipotermii, w zatruciach lekami z grupy beta-blokerów oraz z programem DCD, co tutaj akurat największy nacisk na to położyłem, czyli pozyskanie narządów po nieudanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Praktycznie w czasie COVID-u bardzo mocno ten typ leczenia został tutaj wdrożony i on się sprawdził. Natomiast sama kwestia DCD, czyli pozyskania narządów, to praktycznie ten element ostatni, on został właściwie odłożony na bok. Niestety przejście też dyspozytorni ze struktur dysponenta Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w struktury wojewody dodatkowo pogłębiło ten kryzys. Widzimy tutaj z badań porównawczych, ile zostało przeprowadzonych pobrań po nieudanej resuscytacji z wykorzystaniem zespołu ratownictwa medycznego jako technologia innowacyjna, a ile w przeciągu 2016, 2018, 2021 i tak jak w roku 2018-2019 to zaczęło się właściwie od 4 prób, z czego 3 były nieudane, 4 zakończyła się sukcesem, tam doszło do poboru 4 narządów. W kolejnym roku również takie coś nastąpiło. Później oczywiście rozumiemy, że kwestia COVID-u pewne rzeczy mogła skomplikować. Natomiast kolejne lata pokazują, że po zmianie relokacji ten system w kwestii DCD został zawieszony. On nie funkcjonuje i to możemy sobie wprost powiedzieć, bo nie ma żadnych doniesień takich, żeby zespoły ratownictwa medycznego kierowane przez dyspozytora były dalej prowadzone do ośrodków retransplantacyjnych, żeby można było tego typu proceder poprowadzić. Powiem tak, wzorowaliśmy się na przykładzie Hiszpanii, gdzie pula pozyskania narządów jest znacząca, dosyć dobra, bo faktycznie to oscyluje w kilkudziesięciu procentach, więc my jako kraj ciągle borykamy się z tym niedoborem. Ludzie oczekują bardzo długie okresy czasu na pozyskanie chociażby, mówimy tutaj najprościej o nerkach. I na podstawie tego programu, tej przeprowadzonej symulacji, gdzie właściwie określiliśmy wszystkie parametry krytyczne, ta symulacja pokazała, że jest to możliwe na poziomie zespołów ratownictwa medycznego i ośrodka, który nie jest nawet wysoce specjalistyczny pod kątem prowadzenia całej perfuzji narządowej, tylko perfuzji regionalnej. To też doprowadziło do tego, że udało nam się pierwsi w Polsce właśnie wykonać tego typu procedurę. Oczywiście przygotowania były wcześniej, był Instytut Weterynarii w Warszawie, gdzie były badania tutaj na preparatach zwierzęcych wykonywane, jak to robić, jak się do tego przygotować. Później w obrębie Centrum Symulacji Medycznej było również wykonywane wszystkie działania, gdzie były obliczenia, co potrzebujemy, w jakim czasie, jakie zapotrzebowania, siły i środki. I później, tak jak powiedziałem, na początku przypadki, które z przyczyn klinicznych zostały odrzucone, a finalnie udało się, więc osiągnęliśmy ten pułap taki, który jest zadowalający, jest schemat wypracowany, który może być implementowany na inne regiony Polski,
I tu pozostawiam to jakby w formie pytania otwartego, dlaczego z tego nikt nie skorzystał? Postawiona teza, podane konkretne dowody, jakiś konkretny EBM, więc teraz jak odwrócić tę sytuację? Jakie są rekomendacje? Co dowiedzieliśmy się w trakcie tego pańskiego wystąpienia, które miało miejsce? Raz jeszcze przypomnę, że dotyczył ten wykład innowacyjnego programu ECMO dla Wielkopolski DCD. Ja myślę, że warto by było wrócić do rozmowy na szczeblu uniwersytet muszę zaznaczyć, że jakby system szkoleniowy, który został z tego tytułu też wypracowany, on bardzo dobrze sprawdził się, wiele osób zostało z różnych, tak jak już wspominałem, szczebli z zakresu medycyny przeszkolonych, jak to robić, więc podłoże, bazę naukową mamy bardzo dobrą. Teraz skłaniam się ku temu, żeby podjąć rozmowy na etapie Narodowy Fundusz, ośrodki leczenia specjalistyczne, ośrodki transplantacyjne i jednostki pogotowia właściwie z całego regionu, bo to nie jest tylko Poznań, to jest cała Wielkopolska. Tak samo można to wprowadzić w Kaliszu, w Pile, a w każdym innym województwie również. Wskazał Pan te dwa elementy, które bezpośrednio nie dotyczą ratowników medycznych, ale na element ostatni, czyli zespołu ratownictwa medycznego. Co konkretnie rekomenduje Pan dla dysponentów? Jak należy powrócić do tego tematu i jakimi narzędziami, jaką wiedzą się posługiwać, żeby odwrócić tę sytuację? No to będę powiem tak, jako same zespoły ratownictwa medycznego wysokiej jakości uciśnięcia klatki piersiowej. Większość zespołów już jest wyposażona w urządzenia do mechanicznej kompresji, więc tutaj jakby ten element, który byłby najbardziej kontrowersyjny, czyli transport z miejsca podjęcia pacjenta do miejsca ośrodka, no to podczas transportu ta jakość uciśnięć mocno maleje. W tym przypadku, jeżeli mamy urządzenie, to nie jest jednoznaczne z tym, że karetka musi jechać z maksymalną prędkością. Ona może jechać nawet 10 na godzinę. Wysokiej jakości CPR, podjęcie tego pacjenta i komunikacja, ośrodek transplantacyjny, ośrodek prowadzący nawet, czyli intensywna terapia, gdzie jest możliwość prowadzenia tutaj regionalnej perfuzji i dyspozytornia medyczna. Wspomniał Pan, Panie doktorze, o tym, że zakład ratownictwa, który Pan reprezentuje, uczelnię, jedną z najlepszych w Polsce. Ja wiem, że się ścigacie, UJ, Warszawa i Poznań. Tak, ale to jest dobre. Ale to jest dobre, to jest bardzo dobra rywalizacja. Pozdrawiamy wszystkich absolwentów i Poznania, i UJ-u, i Warszawy. Dokładnie, dokładam się do tego. Ale powiedział Pan, że mamy świetną bazę dydaktyczną, naukową, to czy może to jest pomysł, który już działa? A może warto wyszkolić ratowników medycznych, koordynatorów tego projektu w bazie akademickiej i wszędzie tam, gdzie dysponenci w Wielkopolsce na przykład są, czy wszędzie tam, gdzie dysponenci w ogóle ZRM-ów funkcjonują, a mamy ponad 200 dysponentów, 226, jak zawsze powtarza to pan profesor Nadolny, może właśnie to jest też pomysł na to, żeby później u podstaw szkolić kolejnych kolegów, koleżanki z zespołu ratownictwa medycznego przez tych koordynatorów, których Państwo wyszkolicie. Może dokładnie, to jest jedna z idei. Tych pomysłów jest kilka. Tak jak Pan wspomniał też na początku, to jest takie rzucenie kamyczka w staw i rozchodzą się fale. Jaki będzie odzew, jaka będzie interpretacja. Ja w żaden sposób nie neguję pewnych rzeczy, czy to pod kątem finansowym, czy politycznym. Mieliśmy pandemię, pandemia też dużo pokazała, dużo zmieniła, ale pokazała jedno, że to ECMO jest konieczne. I teraz ile ośrodków się zdecyduje, żeby zastosować tego typu rozwiązania, ile ośrodków na terenie województwa, czy na terenie nawet kraju, bo te procedury są wykonywane. Tworzyliśmy taką konferencję ECMO po pandemii. I tam bardzo ładnie było pokazane właściwie leczenie ostrej niewydolności oddechowej z powodu ekspozycji na patogen COVID. I jak to wyglądało? Kiedy, gdzie, jakie ośrodki skupiły się na tym? Ale tam również zabrakło jednego, właśnie tego elementu DCD, bo hipotermia to jest bardziej tematyka górska, rzadziej jest to spotykane w mieście, zatrucia beta-blokerami też można powiedzieć, niewydolność krążenia już częściej, ostra niewydolność oddechowa
też. I to są elementy, które, dlatego ten program zawiera tak wiele tych kwestii, bo to nie można spłaszczyć do jednego poziomu pod hasłem ECMO i to wszystko. Więc tu jakby skłaniam się do tego, że na pewno ośrodki, które prowadzą tego typu działalność, powinny i w ramach rozmów z funduszem, z organami tworzącymi dojść do sytuacji takiej, gdzie faktycznie zostaje to uporządkowane. Ile za taką procedurę trzeba wyliczyć? Kto bierze w tym udział? Mieliśmy stworzone przecież mobilne transporty ECMO. Jak one obecnie funkcjonują? Ile z tego wyciągnęliśmy takich pozytywnych informacji, które by można było dalej? Brakuje takiego feedbacku i brakuje takich elementów, gdzie faktycznie możemy to rozwijać. Ten program DCD, on dodatkowo, tak jak powiedziałem, nie potrzebuje aż tak skomplikowanych dodatkowych procedur, bo chodzi o to, że, tak jak powiedziałem, regionalna perfuzja, pozyskanie narządu. Z jednej strony borykamy się z brakiem, bo wielokrotnie, czy to w dniach transplantacji, wiele ośrodków wprost narzeka, że mamy zbyt ograniczoną pulę, a z drugiej strony nie wykorzystujemy czegoś, co już zostało gdzieś w sposób realny zrobione. Bo to nie jest tylko, że to była symulacja i zostało to odłożone na półkę. My przeprowadziliśmy realną procedurę, gdzie człowiek przeżył, ma komfort życia, że nie chodzi na dializy codziennie, te nerki pracują i takich przypadków było kilka, więc to nie jest jeden wyodrębniony, że się może udało. Są wypracowane procedury na etapie intensywnej terapii, są wypracowane procedury na etapie zespołu ratownictwa medycznego, zgłaszanie tego, więc myślę, że tutaj współpraca z konsultantem krajowym jak najbardziej będzie owocna i potrzebna i myślę, że jako ośrodek naukowy i ośrodek tutaj prowadzący tego typu szkolenia służymy pomocą, żeby to faktycznie mogło zaistnieć, żeby to było przełożenie takie, że na kolejnej konferencji, albo nawet jak już były tutaj takie rozmowy, że za 10 lat się spotkamy, to zrobimy na 20, co się udało z tego uzyskać. I chciałbym, żeby te innowacje, one były czymś już wtedy powszechnie stosowanym. Na tę chwilę, gdzie szukać wiedzy, tego kontentu sprawdzonego, rekomendacji, procedur? Czy bezpośrednio z uczelnią, czy mamy oddelegowane osoby, czy to jest pańska osoba? Jeżeli dysponenci byliby zainteresowani. Nie, tam jest więcej, bo jest i klinika kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego i zakład i katedra właśnie medycyny ratunkowej. Także można tam kierować pytania. Tych ośrodków w Polsce zajmujących się stricte leczeniem ECMO, takich specjalistycznych, jest kilka i one też mają pewne doświadczenia. Tak jak powiedziałem, mi zabrakło tego rozwoju w kierunku DCD i ten problem tu starałem się poruszyć. Drodzy Państwo, wszystkie te osoby, wszyscy dysponenci, którzy zauważają ogromnie duży potencjał do ratowania pacjentów poprzez pozyskiwanie narządów z programu DCD. O tym już mówiła koordynatorka pobierania i przeszczepiania nerek w bydgoskim Juraszu, pani Aleksandra Woderska-Jasińska, która była naszą gościnią. Pani Aleksandra przedstawiła program pobierania i przeszczepiania organów na przykładzie Jurasza. W Juraszu byłem, miałem okazję poznać panią rzecznik prasową, która opowiedziała o tym szpitalu. Pani Jasińska, pani Woderska-Jasińska, pani doktor oprowadziła mnie po klinice, pana profesora, szefa oddziału nie miałem okazji poznać, ale pokazała nam właśnie, jak wygląda program pobierania przeszczepiania organów, ze szczególnym uwzględnieniem tego określenia DCD z języka angielskiego, pozyskiwania tych organów również. Tak więc bardzo mocno pańskie wystąpienie pokrywa się z tym, co kilkanaście miesięcy temu zostało nagrane i bardzo cieszę się, że kolejny raz w naszym NT-Live pewne ratownicze koło medyczne zatacza swój krąg i się spinają te wszystkie wspólne punkty. Bardzo miło mi to słyszeć, bo nie miałem jakby takiego porównania, natomiast to, co Pan mówi, potwierdza to, że faktycznie jest taka konieczność i tutaj konieczność podjęcia rozmów na szczeblu organizacyjnym, finansowym i medycznym. Jakby taki krótki apel dla odpowiednich osób, aby faktycznie wdrożyć to. Zachęcamy do współpracy zarówno z panem doktorem nauk o zdrowiu Marcinem Zielińskim z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz zachęcamy do kontaktu. Zajrzyjcie, drodzy Państwo, w program
sympozjum, który nadal istnieje na stronie internetowej. Przenotujcie koniecznie raz jeszcze namiar na pana doktora, żebyście mogli w wolnym czasie może zadzwonić, może wysłać maila i porozmawiać o tym programie. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, już za moment, już za chwilkę, to teraz ta kamera, już za moment, już za chwilkę pewnie kolejne wejście. Mamy jeszcze prawdopodobnie 3 wywiady dzisiaj przygotowane. Nasłuchujcie i patrzcie tam na te nasze media społecznościowe, co tam ciekawego się dzieje. Na tyle w tym momencie mamy dla Państwa do zaoferowania. Już niebawem. Do widzenia, do zobaczenia i do usłyszenia.